Dashbur, witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku. Taki odcinek naprawdę wyjątkowy. Przyjechaliśmy na pogranicze Mazowsza i Warmii i Mazur tak naprawdę, na Kurpiach. Jesteśmy na trzecim polowaniu Dian kurpiowskim. Diany się już zbierają, jesteśmy na terenie w ogóle Koła Łowieckiego Jedność, którego prezesem koła jest koleżanka Kasia, która nas tutaj zaprosiła, a my nie mogliśmy z tego zaproszenia nie skorzystać. Więc przyjechaliśmy. Aura, jak widzicie, lekko przypruszone, śnieżek, jest minus 4 stopnie. Diany się zjeżdżają, schodzą, także zaraz zobaczycie. Pewnie zaraz będzie odprawa, sygnały. Są podkładacze z psami, myśliwi miejscowi. Zaczynamy polowanie zbiorowe. Tak będę się czuł wyjątkowo, ponieważ nas myśliwych, facetów myśliwych, polujących jest tutaj raptem, nie wiem, 3, może 4. Ale dzisiaj rozdaję karty Diany. Tam w plenerze pewnie już słyszycie. Konkurs selfików, bo się koleżanki niektóre spotkały, jedne są z całej Polski przyjechały. Atmosfera świetna, jesteśmy, jeszcze raz Wam powiem, na terenie Koła Jedność, ale jesteśmy w siedzibie koła. Mamy tutaj chłodnie, domek, może coś tu później dronem podagrywamy, to zobaczycie z góry. Dobra, kończymy, bo mnie tu już pani prezes macha, więc idziemy zaraz na zbiórkę. Zaraz sygnaliści zagrają zbiórkę. I co? Jeszcze jedno muszę powiedzieć. Dzisiaj gwiazdami odcinka będą oczywiście Diany. Michała mi porywają i tak od miotu do miotu będzie z inną Dianą i będzie je mocno ciągnął za język, żeby poopowiadały o sobie. Ale nieważny wynik, nieważny pokład, najważniejsza atmosfera i spotkanie. Także zapraszam na kolejny odcinek Sudeckiego Stoi, który się kręci na Kurpiach. Grają, idziemy na zbiórkę. Witam wszystkich serdecznie na trzecim kurpiowskim polowaniu Dian. Sygnalistów proszę o sygnał powitanie. Dziękuję. Witam koleżanki i kolegów na trzecim kurpiowskim polowaniu Dian. Jest mi niezmiernie miło powitać zaproszonych gości. Kamila Królewskiego wraz z ekipą Sudeckiego Stoi. Brawo. Brawo, dziękuję. Dzisiejsze spotkanie jest wyjątkowe. Wyjątkowe dlatego, że w tym roku Stowarzyszenie Polskie Diany obchodzi 15-lecie swojego istnienia. Dziewczyny, to 15 lat naszej pracy, inicjatyw w obszarze kształtowania pozytywnego wizerunku myśliwego Diany i propagowania pasji łowieckiej. Bycie Dianą to nie tylko polowania, o czym doskonale wiemy. To wachlarz przedsięwzięć, które od 15 lat podejmujemy w obszarze promocji łowiectwa. I nieskromnie powiem, że nam to wychodzi. Pogadanki w szkołach, stoiska edukacyjne na wystawach, festynach, dożynkach oraz pomoc najbardziej potrzebującym. Jestem z nas dumna i cieszę się, że mogę Was gościć na kurpiowskiej ziemi. Tym bardziej, że goszczę nie tylko Diany, ale przede wszystkim wspaniałe kobiety i moje przyjaciółki. Chciałabym, żeby nasze dzisiejsze spotkanie, tak jak i wszystkie następne, przyczyniło się do poprawy wizerunku polskiego łowiectwa. Żeby stało się namacalnym dowodem tego, że polowanie to więcej niż zdobywanie mięsa, skór czy trofeów. To tradycja, to rzecz święta, to nasze korzenie, szacunek dla przodków i dokoniań, kopalnia historycznej wiedzy i świadectwo kulturowej wrażliwości. Pielęgnowanie wytworzonych przez wieku obrzędów, tradycji, obyczajów i zwyczajów łowieckich. Pamiętajmy, że historię i kulturę tworzą ludzie. Tworzymy ją my sami. I to, jak za kilka lat będzie wyglądać łowiectwo, nie wiemy. Jedno jest jednak pewne. Zależy to tylko od nas i żywię głęboką nadzieję, że uda nam się ocalić od zapomnienia te wszystkie piękne, myśliwskie zwyczaje i tradycje. Niewątpliwie dzisiejsze spotkanie to krok w przyszłość. To szansa na ocalenie polskiego łowiectwa, a dzięki takim myśliwym jak Kamil jesteśmy w stanie promować łowiectwo dużo szerzej. Kamil, Sudecka Ostoja propaguje dobry wizerunek polskiego myśliwego, promuje łowiectwo i szacunek do otaczającej nas przyrody. Dzięki Kamil za świetny program i za przybycie. Wykorzystajmy moc mediów społecznościowych do wspólnego dobra. Tyle tytułem wstępu. Oddaję nas, teraz w ręce kolegi łowczego prowadzącego polowanie i wierzę, że nasze łowisko obsypie koleżanki w każdym miocie zwierzem i będziecie miały okazję nie tylko obserwowania piękna kurpiowskich pól i lasów, ale również oddania celnych strzałów. Dashbur. Witam serdecznie wszystkich, tak jak Kasia wcześniej tutaj zaznaczyła. Polujemy w Kole Łowieckim Jedność na obwodzie numer 1.
Chciałbym zacząć tutaj od pierwszą rzeczą, od bezpieczeństwa oczywiście. Polujemy na zwierzynę grubą, na drapieżniki. Co później, na co polujemy, za chwileczkę wymienię. Najważniejsze bezpieczeństwo, czyli strzał po linii, rozładowanie broni, nie chodzimy z załadowaną bronią. I zasady bezpieczeństwa, myślę, że użycia broni każdy zna na polowaniach zbiorowych. Dobrze, polujemy tak, jeleń byk łowny, jeleń byk selekcyjny, po jednej sztuce, także musimy to jakoś weryfikować, zawsze mamy jakieś tam te 10%. Łanie, cielaki, tu mamy po 3 sztuki, sarny, no myślę, że nie wykonamy saren, koźlaki 3, też mamy jakieś te 10%, no jeszcze trochę jest, myślę, że powinniśmy się zmieścić w tym planie. No i oczywiście dziki, prosiłbym bardzo, by jak można, bo różnie to bywa na polowaniach zbiorowych, wiadomo, emocje, no, zazwyczaj pierwsza leci locha. Prosiłbym, żeby oszczędzać te lochy, my staramy się oszczędzać te lochy. Prosiłbym jak można, to żeby oszczędzić te lochy, bo chcemy jednak trochę prowadzić tą gospodarkę naszą. No i oczywiście drapieżniki. Dobrze, Ja nie mogę. Apel na łowy i ruszamy, słuchajcie. No to co, naganka ruszyła, no to polowanie Dian się rozpoczęło. Uważamy za otwarte. Tak. Tak. Jak się zaczęła twoja przygoda z łowiectwem? Do łowiectwa namówił mnie, właściwie nie musiał namawiać mój tata. I kiedyś, pewnego dnia pomyślałam, no chyba pójdę na jakiś kursik. Poszłam, zrobiłam kurs. I tata pokazał mi w gazecie Diany. Ja mówię, chcę być też taka fajna, w takich fajnych barwach ubrana, w taką lisią skórkę. I tak to się właściwie zaczęło. W ogóle przygoda z Dianami. No i zgłosiłam się do stowarzyszenia. Najpierw były jakieś polowania, potem zawody. I tak już jest od 10 lat. 10 lat to już dobry jubileusz. Tak, tak. No, w tym roku obchodzimy 15-lecie Stowarzyszenia Polskie Diany. Tym bardziej jest fajnie na tym polowaniu, że możemy taką fajną, okrągłą rocznicę obchodzić, a przede wszystkim spotkać się z dziewczynami. Po tak długim czasie pandemia nam to uniemożliwiła, a teraz spotkałyśmy się na nowo i jak sfinks z popiołu po prostu zaczynamy nowy etap w naszym stowarzyszeniu. Do lewej, jeszcze. Patrz, bo nie stoi. W lewo! W lewo. Patryk! Moja przygoda z łowiectwem zaczęła się na pierwszym kurpiowskim polowaniu Dian w 2019 roku. Dzień przed polowaniem zaczęłam staż łowiecki. Koleżankę Katarzynę i kolegów myśliwych z Koła Łowieckiego Jedność poznałam na dożynkach gminnych w Rozogach i tak ta współpraca się zaczęła. W ogóle skąd pomysł, żeby zacząć przygodę z łowiectwem? W sumie zawsze chciałam polować, ale wiadomo, ze względu na dzieci, dom, różne sytuacje, z powodu też braku czasu,
poznając Kasię i kolegów z jedności, którzy dali mi tą możliwość, dostałam też szansę na wykazanie się. Bo wiadomo, zaczęcie stażu łowieckiego to tak naprawdę to jest dopiero początek przygody, ale po przebyciu rocznego stażu dopiero pokazujemy, jesteśmy w stanie pokazać, czy mamy tą pasję łowiecką, czy nie, bo bez pasji łowieckiej na siłę nic niestety nie będzie. Dokładnie. Jeszcze takie może pytanie takie na czasie. Jak według Ciebie wygląda wizerunek takiej Diany w świecie łowieckim, który jednak jest zdominowany przez mężczyzn jednak? Tak, wizerunek Diany jest zdominowany w świecie mężczyzn, jednak poznając wszystkie Diany, które mam okazję spotkać na swojej drodze w trakcie polowań, każda z tych Dian uczy czegoś innego. Pokazuje też, jak być Dianą. Ja ten wizerunek miałam przekazany od Kasi, która była moją wprowadzającą, i to Kasia pokazała mi, jak stawiać pierwsze kroki w byciu kobietą polującą. To co, półmetek za nami. A, rozładujemy. Tak, dokładnie. Bezpieczeństwo to podstawa. Skończyliśmy właśnie, także... No i co, półmetek, 3 strzały. Było Myślę, słychać. że nawet 1 czy 2 były celne moim zdaniem, więc myślę, że powinna jakaś zwierzyna leżeć. Będzie jakiś pokot. Mam nadzieję. I bardzo bym się cieszyła, gdyby któraś z koleżanek coś pozyskała. A jak polowanie się podoba? Bardzo fajnie. Fajne tereny, całkiem inne jak u mnie. Miła atmosfera. To już jest 3. polowanie. Także dziewczyny są fajne, zgrane. Także bardzo fajnie. Miot 3 już zakończony, także Tak, teraz... mamy przerwę na śniadanie. Będzie pewnie ciepły posiłek. Pokrzepimy się i kolejne 3 mioty przed nami. No, także do zobaczenia. Do zobaczenia. Faktycznie słaby, tak? Faktycznie też. Ale jak powiedział, że dobry, to nie. Pyszny, na pewno. Monia nie nakłada. A już wszyscy wzięli? No, czwarty miot przed nami. Po owocnym śniadaniu czas na polowanie dalsze. Oczywiście zapraszamy, mam nadzieję, że to nie jest ostatnie pędzenie, może jeszcze uda się jedno, w tym powinny być jelenie. Chciałabym, żeby dziewczyny coś strzeliły, w końcu są zaproszone do mnie tutaj na polowanie do Koła Wiejskiego Jedność. Polują dziewczyny ze Stowarzyszenia Polskie Diany. Polskie Diany obchodzi w tym roku jubileusz 15-lecia od swojego założenia.
Zbieramy się czynnie, uczestniczymy w różnych akcjach, w szkołach na pogadankach, różnych festynach, piknikach i co istotne, dużo rzeczy finansujemy jednak ze swoich pieniędzy, jakieś nagrody, niespodzianki dla dzieci. Udzielamy się też charytatywnie, jeżeli chodzi o pomoc dla potrzebujących, biednych, dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych, czy również dla dzieci do domu dziecka. Bardzo dużą rolę i wsparcie mamy również od Polskiego Związku Łowieckiego, który za każdym razem, kiedy podejmujemy inicjatywę, stara się nas wesprzeć, jak nie finansowo, to w postaci różnych materiałów edukacyjnych czy promocyjnych. Dzisiaj też miał z nami być Polski Związek Łowiecki, przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego, okręg Ostrołęka. No niestety nie wyszło, zawsze coś tam może wypaść, ale oczywiście pozdrawiamy pana Pawła Jenocha. Liczymy, że w przyszłym roku zechce nam towarzyszyć na polowaniu. Jest to tak naprawdę trzecie kurpiowskie polowanie dian. Inicjatywa powstała 4 lata temu, jednak rok był przerwy z tego względu, że była pandemia. Staramy się cyklicznie spotykać w różnych miejscach w Polsce i ja się bardzo cieszę, że jednym z tych miejsc jest właśnie Koło Łowieckie Jedność i region Kurpi. Trzeba wspomnieć o tym, że jednak polskie diany mają bardzo duży udział właśnie w budowaniu tej takiej świadomości myśliwych w społeczeństwie i myśliwego w środowisku naturalnym. Przez te pogadanki właśnie w szkołach, no to właśnie polskie diany tam uczestniczą. Oczywiście, bardzo dużo czasu poświęcamy na edukację dzieci i młodzieży, na pogadanki już w przedszkolu, kończąc na klasach starszych, gdzie przeprowadzamy różnego rodzaju konkursy i wiedzy, i konkursy plastyczne, i konkursy, w tym roku nawet był konkurs fotograficzny, tak więc bardzo czynnie bierzemy udział w akcjach propagujących łowiectwo, pozytywny wizerunek myśliwego i staramy się wyjść do tych wszystkich dzieci i młodzieży i pokazać inną stronę myśliwego niż tą, którą gdzieś tam usłyszeli. Dokładnie tak. No i co, ostatni miot za nami. Widzieliśmy kozę. Na kamerzyce, który jest bezbronni zwierzyna idzie, czyli koza i lis. No dokładnie. Ale słyszałem, że pani 9 lat była prezesem stowarzyszenia. Jak wygląda te 15 lat Stowarzyszenia Polskie Diany? W naszym dzisiejszym powitaniu naszej obecnej pani prezes zawarta była kwintesencja naszej działalności, czyli nie tylko polowania, ale też działalność taka, która promuje łowiectwo, prawda? Czyli przeważnie edukacja młodzieży, naszych przedszkolaków, ale też i strzelnica, i jakieś pokazy kynologiczne, stoiska łowieckie. Także szerokie spektrum. Mamy też sygnalistki, które świetnie sobie radzą na konkursach. 15 lat to kawał czasu. Zleciało Jak według koleżanki zmienił się ten wizerunek polskiej Diany? No bo jednak się zmienił. Zmienił Coraz się dużo więcej. Dian. Zaczęło do tego łowiectwa, że tak powiem, dołączać i też działać w tych wszystkich dziedzinach. Jakoś tak równomiernie się to rozłożyło, bo i w kynologii jest dużo kobiet i strzelectwo jednak kiedyś 10-15 może kobiet strzela w Polsce za 20 lat temu, a teraz zawody i mistrzostwa, tak? Tak, dokładnie. Polskie się Mamy odbywają, mamy PZL. koleżankę Sandrę przecież, tak?
też. która właśnie startuje, olimpijka. Widać, że te właśnie polskie kobiety w łowiectwie już mają jakiś swój głos. No bo ludzie kojarzą bardziej, że myśliwy, tak? A jednak kobieta, No podobno Diana. kobiety, tak jak mówi się, tak, łagodzą obyczaje, coś w tym chyba jest i cieszę się, że nie tylko są to polowania, ale tak jak już nadmieniłam, inne aspekty i dziedziny życia. Kobiety szkody też znakomicie szacują, tak, czyli z tymi rolnikami współpracują. Może łagodniej przebiega to szacowanie szkód, więc na pewno są takim dużym atutem naszego Polskiego Związku Łowieckiego. no i mam nadzieję, że coraz więcej kobiet będzie dołączać w szeregi polskich Dian, no i będzie promować to łowiectwo wśród właśnie kobiet, tak? I będą mogły Dużo młodych kobiet, dużo młodych dziewczyn wstąpiło w szeregi i to cieszy, bo fajnie zawiązywać nowe przyjaźnie, kontakty, uczyć się od siebie nawzajem, tak? Szacunku do siebie, do przyrody i do braci łowieckiej, tak? Moi drodzy, jesteśmy już po polowaniu, po ostatnim miocie. No i zaprosiłem przed kamerę 2 Diany, takie szczególne Diany. I chciałem, żeby trochę o sobie powiedziały, bo jest ze mną Kasia, z którą się znam już troszkę wcześniej, no ale Kasia nie przyjechała tutaj sama. Tak, przyjechałam z mamą i nasza historia jest taka zabawna, że najpierw zaczęłam polować ja, a później mama. A Kasia poluje lat? 15, A mama? 13. 13, tak. No ale rozmawialiśmy poza kamerą, mówiłaś, że u Ciebie ta historia się wzięła wcześniej, że ktoś jeszcze... Tak, w naszej rodzinie polował pradziadek. Ja pradziadka nie znałam, ale mama jako mała dziewczynka kilka razy z pradziadkiem była na polowaniu. Z moim pradziadkiem, czyli z jej dziadkiem, tak? No i tak jej się to po prostu podobało, ale później nie wyszło nic z tego. I do mnie kiedyś powiedziała: słuchaj, może byś chciała polować. A że mi się zawsze podobała przyroda, bo jesteśmy po prostu ze wsi, no to pełno lasów dookoła, zwierzyny. No i tak zaczęłam polować. Dzięki mamie. Dziękuję. A później mama dzięki Tobie. No tak, właśnie. Tak, bo zapisałyśmy się do Stowarzyszenia Polskich Dian. Właśnie, powiedz troszeczkę na temat tego stowarzyszenia. Tak, Stowarzyszenie Polskich Dian ma właśnie 15-lecie swoje. No ja dopiero po roku się zapisałam do stowarzyszenia. Poznałyśmy tam wiele fantastycznych dziewczyn. No mama na początku ze mną, wiadomo, jeździła w Polskę, tak jej się spodobało, zobaczyła, że kobiety też mogą polować. A ja to tylko mogę potwierdzić, naprawdę impreza świetna. Tak, wiele fajnych tematów, śmiechów, dużo też rozmawiamy o kuchni, o polowaniach, o swoich przeżyciach. No ja dzięki polowaniom po prostu poznałam fantastycznych ludzi i to jest najfajniejsze. No to niech mama jeszcze coś powie, bo tak córka Cię zagadała. Bardzo dobrze, no, ona zagaduła. dziewczyna. Tak, ale super, dzięki. Proszę Cię bardzo. No to co? No to jedziemy na pokot. Będziemy powoli polowanie kończyć. Tak, ja się tak cieszę, że trochę Michała z kamerą oddałem dziewczynom. Dziewczyny pogadały, Michał pociągnął za język, także kilka nagrań mamy. Pokot jest, moi drodzy, to już Wam mogę dzisiaj teraz powiedzieć, że pokot jest. Burdarzył, więc ale najważniejsza atmosfera i pogoda, Tak, nie? Oczywiście. Tak, oczywiście, to jest najważniejsze. Także widzimy się na pokocie. Nie ilość, tylko jakość. Tak, nie ilość, tylko jakość. Oczywiście. Widzimy się na pokocie. Kochani, dziękujemy za wspólne 3. kurpiowskie polowanie Dian. Dziękuję za bezpieczne polowanie, dziękuję za super atmosferę, za to, że tak tutaj się dobrze bawiliśmy, żeśmy się spotkali w tym gronie. Dziękuję łowisku za pokot, co prawda skromny, ale dziękujemy Święty Hubercie. Ja Wam dziękuję za obecność, naganiaczom i Kamilowi. Dziękuję za współpracę i wsparcie nas w dzisiejszym dniu. I to chyba wszystko z mojej strony, Marek. A za posiłek oczywiście, przepraszam, za posiłek dziękuję Krzysiowi tutaj i Tomkowi i Kasi, że przygotowali nam pyszny posiłek, pyszną zupkę i teraz jeszcze noszą herbatki. Tak więc dziękujemy bardzo sygnalistom, dziękuję również za oprawę dnia dzisiejszego, Kamilowi i Sudeckiej za uczestnictwo w tym dniu dla nas fajnym, niezwykłym, tak naprawdę dla nas
super, bo 15-lecie obchodzimy Stowarzyszenia Polskich Dian i cieszę się, że mogliśmy to uwiecznić dla potomnych. Niech ta tradycja, to rzecz święta idzie w świat, a my, rozumiem, widzimy się za rok na kolejnej, 4. edycji Kurpiowskiego Polowania Dian, oby w nie mniejszym składzie. Zapraszam Was serdecznie. Ja również chciałbym podziękować wszystkim za bezpieczne, fajne, miłe polowanie, za fajną atmosferę, bez żadnych incydentów. Chciałem podziękować też świętemu Hubertowi, bo jednak pustego pokotu nam nie dał. Także dziękuję bardzo i tak jak koleżanka Kasia powiedziała, mam nadzieję, że spotykamy się za rok w tym samym gronie, a nawet większym. Zapomniałam. Dziękujemy kolegom z koła, którzy pomagali w rozwożeniu dzisiaj dziewczyn po łowisku. Właśnie. Dziękuję bardzo. Marek, dziękuję za polowanie. To teraz my podziękowania podziękowaniami. I my chciałyśmy w imieniu wszystkich koleżanek, które tutaj się zebrały i polowały, miały możliwość w tym łowisku polować, wręczyć takie oto podziękowanie zarówno dla kolegów wszystkich, jak i dla wszystkich członków koła za udostępnienie łowiska i za wspaniałą organizację 3. Kurpiowskiego Polowania. Także bardzo dziękujemy, proszę bardzo. Dziękujemy. I tu jeszcze Kasieńko. Dzięki bardzo. Dziękujemy bardzo. Dzięki. To tak dla Ciebie od nas. Czy ja mogę już tutaj zajrzeć, czy tak, to pod kamerę? jak najbardziej. Najpierw ja. Bardzo dziękujemy. Ale pokażę, dobra? Żartowałam. A co to? A taki wisior. tam. Taki wisior, proszę bardzo. Pamiątkę będziesz miała od nas. Okej. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Żeby tutaj się stało zadość tradycji. Królem polowania w dniu dzisiejszym na naszym 3. kurpiowskim polowaniu Dian, chciałam podkreślić, zostaje koleżanka Maria. Gratulacje. No i również mam nadzieję, że jesteś przygotowany. Tak. Dobrze. Drugi król też jest, mam nadzieję, przygotowany na dzisiejszą uroczystość. Tym bardziej. Królem Podlaży 3. Kurpiowskiego Polowania Dian zostaje koleżanka Katarzyna. Gratuluję. Na kolanku miało być, na kolanku. Na kolanku nie, no już dziewczyna nie. Proszę bardzo. Dziękuję. Gratulacje. Dziękuję. Prosimy się postarać na przyszły raz. Kasiula. Dziękuję, kochanie. Popatrzcie, co dostaliśmy jako ekipa. To będzie wisiało u mnie tam w biurze. Kaśka, pokaż tutaj. Tak. To nie jest łatwe. Tada. Wow. No, wow. Niech ci się dobrze nosi. Okej. Dziękuję. Naprawdę dziękuję. Jestem miło zaskoczony. Już. Proszę.